Dzisiaj dla Was recenzuję if Extend, czyli no właśnie, nazywany wzmacniaczem sygnału Bluetooth dla urządzeń if, a w rzeczywistości bramka Bluetooth. Ale to tego wszystkiego dowiecie się z recenzji, więc serdecznie zapraszam. Zacznijmy od wyglądu if Extend. Tak jak widzicie, bramka wygląda jak bramka. Serio, tutaj akurat if nie zdecydowało się na jakąś rewolucję. Wygląda bardzo podobnie do innych bramek, które posiadam. Tak naprawdę mam już 4 takie białe bramki obok siebie, które są podpięte. Ładowanie jest poprzez mikro USB. Wolałbym, gdyby było USB-C, ale mimo wszystko to urządzenie wyszło na rynek w 2019, czyli 3 lata temu. Tak na to wychodzi, nie? 2 lata temu. Mamy 2021. Co nie zmienia faktu, że mamy mikro USB, mamy przycisk Reset oraz mamy kod HomeKit do dodania tej bramki. Ta bramka po prostu ma mieć zasięg, ma być podpięta do zasilania i tyle. Jeżeli chodzi o umiejscowienie tej bramki, to tutaj zależy to już od Was. Ja sobie umiejscowiłem ją w centralnym miejscu, żeby miała dostęp do wszystkich urządzeń Bluetooth, które znajdują się w moim domu. Wy możecie na przykład zdecydować się, żeby podpiąć ją bardziej bliżej okna, jeżeli chcecie łapnąć urządzenia w ogrodzie. A teraz cała idea if Extend i o co mi chodzi, mówiąc, że ono powinno być w środku domu, blisko urządzeń Bluetooth albo przy oknie. if Extend jest wzmacniaczem oraz bramką. Po pierwsze, nie jest to typowy wzmacniacz, tak jak mamy do czynienia z Zigbee, czyli go dodamy i on magicznie rozszerza zasięg wszystkich urządzeń. To jest tak naprawdę bramka Bluetooth, do której te urządzenia się podłączają, czyli wszystkie te urządzenia Bluetooth, które są z if, a okazuje się, że jest ich całkiem sporo, bo ja mam już if Room oraz if Energy, czyli co najmniej 2 urządzenia, które działają po Bluetoothie z if i one dotychczas po prostu były wpięte bezpośrednio do HomeKit. Tutaj one się wpinają do tej bramki, dzięki czemu ten zasięg jest większy i możemy nimi sterować z zewnątrz. Główna idea raczej moim zdaniem jest taka, gdy mamy urządzenia w ogrodzie, na przykład if Aqua, czyli produkt, dzięki któremu jesteśmy w stanie dawkować wodę i na przykład tam sterować zraszaczami, to taka bramka jest w stanie Wam pozwolić na to, że będziecie sterować nim z dowolnego miejsca w domu i z zewnątrz, mimo że urządzenie jest w ogrodzie. Teraz pokażę Wam, jak wygląda if Extend w aplikacji. Zacznijmy od aplikacji if. Tak jak widzicie, ja w tym momencie mam 2 urządzenia do niego podpięte, if Room i if Energy. Jeżeli chodzi o podpinanie urządzeń do tej bramki, to jest naprawdę proste i to jest bardzo fajne z perspektywy if. Tak jak widzicie, mamy Assign Accessories i w tym momencie on wyszukuje, jakie jeszcze może podpiąć urządzenia i o dziwo nawet coś się znalazło, bo zapomniałem o if Thermo. I if Thermo mogę sobie dodać, kliknąć Continue. Widzicie? Nawet na żywo. Mamy dodawanie urządzenia. Tak mniej więcej wygląda ten proces, nie? Czyli on w tym momencie sobie ściąga jakieś dane o tym urządzeniu, odpina je z HomeKitu, bo tak wygląda ten cały proces, dopina je do tej bramki, w tym momencie ona jest podłączane, trwa connecting, na live'ie, zobaczymy potem, czy przyspieszymy ten element, czy nie, zależy jak to pójdzie if. If ponownie w tym momencie podłącza to urządzenie do HomeKit, już poprzez bramkę if Extend. Jeszcze końcóweczka i mamy done. I nasze urządzenie pojawiło się w bramce if Extend. Więc jak widzicie, ten proces odrobinę zajął, ale tak naprawdę musieliśmy dosłownie kliknąć 2 razy i te urządzenia już mają zwiększony zasięg i dostają się do internetu poprzez bramkę if Extend. A jak to wygląda w aplikacji DOM? Ja sobie przerzucę i tutaj jeszcze sobie cofnę, bo aktualnie to robię, więc może jeszcze nie widzieć tego akcesorium, ale już wskoczyło. Tak jak widzicie, if Extend jest dodatkową bramką i mamy te akcesoria, które on wychwycił, czyli if Energy, if Room oraz if Thermo. if Extend działa wyłącznie z urządzeniami if. Czyli jeżeli mieliście nadzieję, że ta bramka pomoże Wam z zasięgiem Bluetooth innych urządzeń, innych producentów, to niestety mam tutaj dla Was złe wieści. Ja osobiście nie przepadam za Bluetooth. if Extend trochę poprawia ten sposób komunikacji, ale nadal jestem bardziej zwolennikiem Zigbee. Tak naprawdę chyba jestem najbardziej
za Zigbee. Jeżeli chodzi o ilość urządzeń, które się do niego podpinają, to też w sumie szału nie ma, bo mamy ich 8. Więc jeżeli mamy tych urządzeń kilka, do 8, no to wystarczy jedna bramka, ale jeżeli podepniemy dużą ilość czujników ruchu, czujników kontaktronów, właśnie głowice, gniazdka, to nagle się może okazać, że tych bramek będziecie potrzebowali kilka, co moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem i 8 to nie jest jakaś szalona liczba. Dotychczas jak mamy bramki Zigbee, to mamy aktualnie bramki nawet, które są w stanie dopiąć do 128 urządzeń, więc no, zdecydowanie więcej. Czas zatem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to niezbędny element każdego smart domu. Moim zdaniem nie. Po pierwsze, on swoje kosztuje, bo ta bramka kosztuje prawie 230 zł. Link zresztą znajdziecie na dole w naszym filmie. A poza tym, no, to urządzenie jest moim zdaniem właśnie w takich sytuacjach, gdy potrzebujecie właśnie lepszego zasięgu Bluetooth i gdy macie problem z Bluetooth stricte z urządzeniami IF. Więc jeżeli odczuwacie coś takiego i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie sobie pomóc, właśnie mając urządzenie w ogrodzie albo mając duży dom i nie mając wszędzie zasięgu, to IF Extend może tutaj Wam zdecydowanie pomóc. Ale jeżeli macie, nie wiem, 1-2 urządzenia i nie odczuwacie takiej silnej potrzeby, to wtedy moim zdaniem to jest zbędny wydatek. Więc mam nadzieję, że dzięki temu filmowi jesteście w stanie dowiedzieć się, po co jest IF, jak on działa. To nie jest jakiś super długi film, ale wydaje mi się, że nie muszę 3 godzin opowiadać o tym sprzęcie. I podejmiecie dobrą decyzję. Czyli jeżeli macie problem z Bluetooth i macie problem z Bluetooth z urządzeniami IF, kupujecie tę bramkę, a jeżeli nie, to wydaje mi się, że pewnie jesteście w stanie nawet z ekosystemu IF znaleźć kilka fajnych urządzeń, dzięki którym rozbudujecie swój smart dom. Ja Wam dziękuję za ten film. Serdecznie zapraszam Was do pozostałych filmów, również z IF, bo mamy ich bardzo dużo. No i do zobaczenia.